Witam Was serdecznie dnia kolejnego. Właśnie musiałem iść do dużego sklepu koncernu, żeby kupić banany. Ale chciałem kupić banany na ciasto bananowe, no i obleciałem całe osiedle w tych prywatnych sklepikach i nikt nie ma bananów. Nagle, jak nie potrzebowałem bananów, to było pędło. Bananowcy rosną wszędzie, a nie ma bananów. To jest tak jak szewc w podartych butach, nie? I tutaj widzicie stanowiska, są tam, już kiedyś Wam pokazywałem. I na razie widzę, że jedno jest zrobione. Idę robić ciasto bananowe. Zrobiłem wczoraj naleśniki, jeden tylko został. Jutro zrobię, bo jutro idę do tych dzieci biednych, to narobię im naleśników. No, czyli jedno stanowisko z lodami, ktoś tu będzie otwierał. Dobra. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan mnie będziesz tu uprzedzał. Pan pozwoli, panie Sławku. Ja ci tą Zygmunt... Szybko, szybko, szybko! Pojedź, zobacz ty. Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku. Raz! Tak. I na gablotę. Na naszą gablotę. O, tutaj znacie już tą okolicę, nie? Tu chłopaki ciężko pracują. Siedzą, bawią się na telefonach. Nic nie robią. Tutaj znacie okolicę, nie? No tu musiałem iść po banany. A przy okazji wziąłem jojki, bo w domu nie mam jojków. Tą fontannę znacie, tu się świecą te światyłka. No i tutaj to wejście dziwne takie. No i tutaj cały czas coś robią, nie? No, to możecie sobie kupić różne felgi różnego rodzaju, Hankook. Mam jedną rękę zajętą, dlatego nie mogę przybliżać, ale zobaczcie jaki korek. Dzisiaj czwartek. No stop jest korek, tak czy inaczej. No, a tutaj moja chata. Powiem Wam tam u góry co tam jest. Tam u góry są takie... Poczekam tutaj chwilę, żeby... Tam u góry, gdzie widzicie te białe, te koła takie są, nie? Powycinane. Tam są zbiorniki wyrównawcze na wodę. I teraz woda jest pompowana z podziemi i jest tam wpompowywana u góry na ten. I tam są takie wielkie zbiorniki. I teraz jeżeli jest 40 stopni ciepła, to ta cała woda ma 40 stopni i w kranie mamy jakieś 35-37 stopni ciepła wody. I powiem Wam, że ona chłodzi, nie? Jak wejdziesz pod taką wodę, to ona Cię schłodzi. Woda ma 35 i chłodzi, tak? To teraz, a jak przyjdzie pora deszczowa i woda będzie miała 30-25 stopni ciepła, to będzie zimna. Jeszcze spojrzę tam, czy mają banany. Ale tam nie mają bananów. Kiedyś był taki sklep biały. Taki sklep z bananami tu był. Usłyszał polski język i uciekł. Dobra, ja będę robić ciasto bananowe. Witam serdecznie w moim sklepiku. Dzisiaj zrobimy banana cake, ciasto bananowe, bardzo proste ciasto bananowe. Kupiłem takie dojrzałe banany, oczywiście nie mogłem znaleźć gdzieś tu na rynku, musiałem iść do sklepu komercyjnego kupić banany, bo miejscowi nie mają bananów na straganach. Co tutaj mamy? 3 dojrzałe banany. Pamiętajcie, że dojrzałe one muszą pachnieć. Do tego mam 200 g cukru, mój cukier jest bardzo gruby. Te banany będą ucierane z tym cukrem, żeby zrobić pióre bananowe, jak słynnie widzicie. No, mnie nie musicie. Dodałem trochę wanilii. Banany tak z tą wanilią to tak bym nie przesadzał, bo banany są dosyć mdłe. Jak damy wanilii, będą bardziej mdłe, ale zawsze niedużo. Ja osobiście jeszcze do bananów, do ciasta bananowego dodaję z pół cytryny. Pół cytryny.
Dodajemy tu cytryny, nie? A? Tu cytryny. Sok z cytryny. Damy sok z połowy cytryny. Raz, że to będzie cake na sodzie. To będzie placek na sodzie. To ten sok cytrynowy. Banany same w sobie też są kwaśne. Też mają wystarczająco tego soku. Wiele tam też chrzęści z zamrażarką. Mają same w sobie wystarczająco tego soku, żeby soda zaczęła pracować, ale ja daję profilaktycznie, żeby trochę zniwelować tę tłoszcz bananów. Troszeczkę tego kwasu tutaj na pewno nie zaszkodzi i będą takie jaśniejsze. To ciasto będzie jaśniejsze, bo banany się nie zrobią ciemne. O to chodziło. Dobra, teraz będę oczywiście mikserem, to by było szybko. Ja tutaj miksery jeszcze nie mam, bo nie robię zbyt wielkich ilości, nie opłaca mi się. Mam w domu, ale nie będę tutaj wszystkiego przynosił. Utrę to po prostu w ten sposób. A jak utrę, to się z wami spotkam, jak już będzie tak. Dobra, jak jestem z powrotem, mąka pszenna, bez żadnych dodatków, bez proszku do pieczenia, bo to będzie na sól. Rozbełtałem, tak? O, mój kubek mój zwrócił. Moja herbata. Rozbełtałem to. Myślę, że jak kawałek bananka zostanie, to każdy sobie tak. Dobrze się cukier trochę rozpuścił. I teraz tak, mąka jeszcze nie jest przewiana, soda jeszcze nie jest przewiana. I teraz tak, soda dodajemy następnie. Dodajemy jajka, póki to jest gęste i robimy to ręcznie, bo jeżeli to robimy mikserem, to jest bez znaczenia. Ale ręcznie najpierw dobrze jest wymieszać gęste, a na końcu dodać wodę i olej. Znaczy mleko. Bo jeżeli zrobimy to teraz za rzadkie, to ciężko będzie nam rozbełtać jajka. A tak zawsze jak jest gęściejsza postawa, dodaj to. Czyli tak nie róbcie, sprawdzajcie jajka. Ja powinienem to też zrobić, sprawdzić jajka, tak, wlać do jakiegoś tego i zobaczyć, czy tutaj na przykład jajka mają gwarancję 1 miesiąca w tych temperaturach i wcale nie musisz trzymać w lodówce. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. A jak tam jeszcze jakaś skorupka wpadnie, to się nic nie stanie, będzie lepiej na trawienie. Dobra, to mamy. Foremki oczywiście już przygotowałem, bo pamiętajcie, ja to jestem zwolennikiem, jeżeli ciasto jest robione z sodą, od razu idzie do foremek. Hi, come on, and then YouTube. And widzicie, otwieramy jajeczka. Tak, na jednolitą masę. Na jednolitą masę. Tu utrzemy. No. Sól. Jak nie dodajemy tutaj masła solonego, bo tutaj masło jest solone, to jak nie dodaję tego masła, to kandyzowane. Często zapominam o soli właśnie, nie? Często zapominam o soli, bo używam tego słonego masła. Szczypta, dosłownie szczypta soli, nic więcej. Trzeba. Dobra. Teraz dodamy mleka. Mleka 60 ml. Mleka 60 ml.
Oleju mamy 120 ml. Sprawdzę tylko oczywiście ten cukier, co mam tutaj, ten gruby cukier mi się rozmieszał. Rozpuścił się elegancko. Dodaję oleju. Piekarnik już rozgrzewam 170 na godzinę, nie? Pamiętajcie, speed piekarnika 170 na godzinę. Dobra. Oczywiście banany można dodać cynamonu, kardamonu, kto co lubi. Ja na przykład tutaj jest państwo azjatyckie, ale cynamonu oni nie za bardzo lubią. Oczywiście do mojego bym dodał, ale do tego nie dodaję. Teraz tak, mąka nie jest przegrana. Do tego muszę dodać sody. Jedną łyżeczkę sodu. Jedna łyżeczka to jest jakieś 6 gram. To jest 6 gram, ale nie będę się bawił w mierzenie tego. Nie mam jak wyciągnąć. Przygotowany do lekcji. Nie przygotowany do lekcji jak zawsze. Nie wiem, czy wy nie widzicie, bo tam korek się zrobił i pomaga. Trochę już mi tam wpadło. Nie za dużo. Myślę, że to będzie jedna łyżeczka. Dodam do mąki. Dodam do mąki. Rozmieszam z mąką. Mąkę przeszeję razem z tą sodą. Mąkę przesiemy razem z tą sodą, sodę teraz wetrzemy. I ciasto ma być wilgotne, ma być mokre. To nie ma być puszyste. To nie ma być ciasto puszyste bananowe. Widzicie, ono jest takie lejące. No, trochę jeszcze zgęstnieje, ale te wszystkie kruchy trzeba rozbić. Piekarnik rozgrzany, 170 na godzinę. Ja mam jeszcze z turbo, czyli z wentylatorem, tak? Termoobieg. Ja robię 170 na godzinę turbo, czyli 170 na godzinę turbo. Wszystkie grudki, żeby się ładnie rozbiły. Dobra. Tradycyjnie robię dwa takie. Nie wiem, jak to wagowo wyjdzie, na oko zrobię, bo wagowo nie wiem, ile wyjdzie, co zrobię na oko. Leję najpierw do połowy, drugie do połowy. Leję najpierw do połowy, a później dosiuszam, więc dosiuszam resztę, tak? Jak to było w New Świra? A nie wysiusiwuje się do końca. No i mniej więcej rozkładam do foremek. Pamiętajcie, żeby w foremkach nie było więcej jak 3/4, bo kiedyś zrobiłem taki banana bread. Zrobiłem takie ciasto bananowe, że po prostu tak urosło, że wbiło mi się w te kratki, co były powyżej.
tam była taka przestrzeń, taka była duża ta foremka, a ja zrobiłem więcej jak 3/4 foremki i teraz ciasto urosło jeszcze o połowę i już u góry te kratki wlało mi się w te kratki i miałem problem, żeby je wyciągnąć. Dobra, 170 na turbo, 170 na godzinę, turbo obieg. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się za chwilę. No, ciasto bananowe już zaczyna ładnie wschodzić. Dobrze posiane, ładnie wschodzi, ale tamte widzę jedno już pęka. Myślę, żeby zrobić temperaturę 160 i jeszcze wolniejsze pieczenie. Jeszcze wolniejsze pieczenie, to może by i zahamowało to pękanie ciasta, chociaż nie jestem przekonany. Czasami ono pęknie, czasami nie. Ale widać, że soda zaczyna działać, to jest elegancko. No ale zobaczcie, jak mi się ten chleb rozkapierzył. Muszę gdzieś poczytać, dlaczego ciasto pęka, co tam się dzieją zachodzą reakcje, że to pęka. Ciekawe, nie? Godzina minęła, zobaczymy ciasto. Nie widać, żeby coś się podziało. Dobra, zostawię jeszcze na 20 minut w piekarniku, jeszcze zostawię, ale już bez żadnego grzania. Patyczek jest czysty, nie jest mokry, ciasto jest upieczone, ale zostawię jeszcze na 20 minut, żeby ono tam spokojnie zaczęło stygnąć, a później je wystawię na chłodne. Spotykamy się za chwilę. Bananowe placuszki wyciągnięte. To pęknięcie się zmniejszyło po wyciągnięciu, taki dosyć zrobił się twardy się. Wyciągniemy, niech sobie stygnie. Niech sobie się stygną. Wyglądają następująco. Bardzo proste w przygotowaniu. Są bardzo proste ciasta. A ja czekam jeszcze z 2 godziny, poczekam na tego. Zamrażarkę mieli przywieźć do lodów i lody, bo to kontrakt będzie podpisany z pewną firmą, ale to dopiero Wam pokażę, jak przywiozą. Jeżeli nie przywiozą, to o drugiej idę do domu. Mam inne roboty, znaczy składam filmiki w internecie. A jeżeli przywiozą, to Wam jeszcze pokażę. Na pewno jeżeli będzie, to będziemy robili testy tych lodów tutejszych. Okay? Na tą chwilę to na razie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Ten przepis możecie wykorzystać. Jak macie jakieś pytania, to będę przepisy dopisywał na dole pod filmikami, ale nie ma takiego zainteresowania na razie. Zresztą mówię całą gramaturę w filmie, także widzicie technikę wykonania i gramaturę, także nie ma problemu. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, wpadajcie, lajkujcie, do zobaczenia, pozdrawiam, hej.